witam Was ponownie z Tilburg, dom z Łukasz i jego żonka, pani Klaudia. Temat dzisiaj. Is het mogelijk dat mensen zichzelf van bepaalde symptomen kunnen bevrijden? Czy jest możliwość ludzi mają sam i teraz proszę. Tak, czy jeśli jakieś symptomy się pojawiają u nas, że możemy sobie po prostu sami w domu własnym stworzyć taką miejsce, w którym będziemy przetrzymywać swoje pierwsze produkty do pierwszej pomocy swojej własnej. I Tak. między innymi mamy tu na myśli kryształy, Tak. które pochodzą z naszej wspaniałej Mateczki Ziemi, bo nasza Mateczka Ziemia dba o nas, tak naprawdę o wszystkich, o wszystkie swoje własne dzieci. Nie możemy tego zapominać, że tak naprawdę pochodzimy z tej planety, z tej Tak, Ziemi, nasze ciała. ale również my, jako ludzie, my jesteśmy, my też możemy słowo muszę, ja nie lubię, ale ja myślę, ludzie muszą dbać również o Matka Natura. Bo kiedy my, jakie istotki, rasa ludzi, kiedy my nie dbamy o Matka Ziemia, to wiemy, co jest. Dobra, idziemy dalej. Jakie możliwości kamienie mają dla nas i jaki super kamień ja mam na moje ręce w tym momencie, ale najpierw Łukasz, oczy i kamienie. Dobrze, więc tak, kochani. Wszyscy tak naprawdę pochodzimy z tej naszej Mateczki Ziemi. Wszyscy jesteśmy dziećmi tej naszej Mateczki Ziemi. Tak jak 3 drzewa, 3 zwierzęta. Wszyscy jesteśmy tak naprawdę jednością. I kiedy my dbamy o tą naszą Mateczkę Ziemię, to ta Mateczka też dba o nas. Ona o nikim nie zapomina. Nie jest to żadna praca typu w jedną stronę, która płynie nurt, tylko jest to korzyść ma dwustronne. Czyli warto jest dbać po prostu o naszą Mateczkę, nie zaśmiecać jej, być dobrym dla flory i fauny tak naprawdę, czyli po prostu nie niszczyć. Nie? Również woda i Tak. tlen i też potrzebujemy Oczywiście, dwutlenku węgla. O, trudne słowo dla mnie. Dwutlenek węgla, tak, jest nam potrzebny tak samo jak roślinom i tak samo nam jest potrzebny dwutlenek węgla. No ale też, tak jak mówisz, woda jest bardzo, bardzo ważna. Bardzo ważne jest to, jaką wodę spożywamy. Nie pijamy byle czego. Jeśli po prostu sami chcemy w swoim życiu osiągnąć idealną homeostazę w swoim własnym ciele, jest warto zainteresować się dobrym rodzajem wody, jakimś systemem dobrze oczyszczającym swoją własną wodę w domeczku, którym mamy, bo tak naprawdę prawie 86% naszego ciała to woda, nie? Więc tak jest. Gdzie nie ma wody, tam nie ma życia na tej płaszczyźnie, w której my się znajdujemy, więc warto jest też skupić się na czystej wodzie, przede wszystkim dla siebie i dla swojego otoczenia, dla rodziny, dla dzieci, dla zwierząt. Tak. Ale tak jak tu już Monika mówiła o kryształach. Są też kryształy i wszelkie kamienie, które znajdują się po prostu na tej naszej planecie. Też również oddziałują bardzo dobrze na nasze różne stany chorobowe, które często z nas po prostu jako organizm ludzki nabywamy. I ułatwia nam to po prostu w naszym codziennym przejściu danego doświadczenia, nazwijmy to doświadczeniem. Tak jak Monik tu już mówi, ona trzyma tutaj magiczny kryształ, który jest bardzo dobry, pochłania ból, ten kryształ. Bardzo dobrze oddziałuje na jakiekolwiek miejsca, gdzie nas gdzie odczuwamy jakikolwiek dyskomfort poprzez ból. Ale również ten kryształ, który ona tutaj trzyma w swoich rączkach, jest bardzo ważny dla osób, które są bardzo zamknięte w sobie, które są skryte, które nie żyją przez swój własny umysł, pełnią siebie. Jest to kryształ, który nazywa się Kwarc różowy. Kiedy wy zjecie w Holandię
i wy idziecie na sklep, gdzie są sklepy ezoteryczne albo sklepy spirytualne winkels, pytaj na Rozenkwarts, kiedy wy mówicie również po holenderski język. Inaczej szukać w Google kwarc różowy, później tłumaczone to na holenderski język i wy macie również ten słowo Rozenkwarts. Tak, oczywiście. Rozenkwarc to jest nic innego jak różowy kwarc. Tak. No, czyli tak jak mówiliśmy, różowy kwarc jest to taki magiczny minerał z tej naszej wspaniałej mateczki Ziemi, który też bardzo dobrze ingeruje w sferę uczuciową, emocjonalną, mentalną. Ludzie, którzy mają problemy z okazywaniem miłości albo po prostu z akceptacją miłości, bardzo dobrze sprawia się w pomocy pierwszej takiej ten kryształ, ponieważ on ingeruje bezpośrednio w nasze pole serca, czyli w nasze serduszko. Powoduje to też, że stajemy się bardziej wartościowi przed samymi sobą, czyli zaczynamy po prostu czuć to, że tak naprawdę jesteśmy kompletni, jesteśmy pełnowartościowi i że zasługujemy na wszystko w naszym życiu co najlepsze, ponieważ my jesteśmy najlepsi, jesteśmy najlepszym wydaniem samego siebie. I akceptacja, tak jak już poruszaliśmy w wcześniejszych filmikach, akceptacja powoduje właśnie uwolnienie tego z programów, wyciągnięcie spod szpona naszego umysłu. I jest to właśnie różowy kwarc między innymi. Dobra, teraz idziemy do następnego kamienia. Następnymi kryształami są również kryształ awenturyn. Kryształ awenturyn jest to kryształ, który bardzo dobrze oddziałuje na oczy. Ja akurat używałem tego kryształu jako do samouleczania swoich własnych oczu. Dlatego mamy taki kształt do oka. Położenie sobie na przykład na organie, w którym jest jakikolwiek problem lub jakikolwiek powoduje ten organ dyskomfort. W tym przypadku awenturyn sprawia to, że nasz wzrok poprawia się, powraca do jego pierwotnej formy, czyli do widzenia ze 100% ostrością. Również górski kamień. Górski kamień. Już mówiłeś. Dobra, super. Czyli górski kamień, tak. Inaczej Bear Crystal. Ma też takie same właściwości lecznicze, które możemy wykorzystać właśnie przy leczeniu. W tym przypadku ja to używałem jako do oka, nakładam sobie na oko, ale też kryształ górski jest to kryształ, który pochłania negatywną energię z otoczenia. Też on pomaga rozluźnić się, ale jest też strażnikiem, jest takim strażnikiem naszym osobistym, żeby ustrzega nas przed można powiedzieć, przed złym, no, tak potocznie mówiąc, nie? Chociaż dobra i zła nie ma, bo tak naprawdę jest to tylko wszystko, co dzieje się na tej płaszczyźnie, jest to doświadczenie i my poprzez swoją percepcję nadajemy tego nazwę, nie? Ale ja gwarantuję, ty też wiesz, jaki jest złoty trójkąt, ten 3 kamienie, które są najważniejsze, kiedy te 3 są razem powiązane. No to według mnie oczywiście będzie to kamień górski. Tak jest. Różowy kwarc i ametyst. Tak jest. To jest ten złoty. I kiedy ja widzę tu również ogromny, duży ametyst. To też jest bardzo, bardzo ważne. I ametyst jest specjalnie na ten ludzie, które są uznalezione na typikalne rzeczy. To jest to, co ja wiem. I co Łukasz wie o ametyst? Tak, no to więc tak, ametyst jest bardzo dobrym też strażnikiem energetycznym. On przede wszystkim posiadanie szczotki ametystowej w domu. Kochani, ametyst, szczotka ametystowa. Może tutaj Monik Wam przedstawi.
jak... O, właśnie to... I tu jest kawałek ametyst. Ale kiedy wy myślicie, to jest tylko 500 gramów, nie, bardzo przepraszam, bo kiedy ja mam ten kamień na jeden ręce, wy widzicie. No on prawie 10 kilo waży, tak, tak. Ile? Prawie 10 kilo. Okej, ile czasu siedzi na to? Nie, No, także szczotka ametystowa przede wszystkim jest taka prywatną ochroną naszego własnego domu. tak Ona jest. zabezpiecza nas przeciwko innym wymiarom, w których znajdują się no, istoty, tak zwane ciemne istoty można powiedzieć, czyli istoty, które żerują na energii ludzkiej. Przede wszystkim na niskowibracyjnych energiach, czyli ból, gniew, złość, nisko samoocena na przykład, albo Tak. rozpacz, nie? Czy tęsknota, martwienie się, to wszystko to właśnie jest niskowibracyjna energia. I dlatego ja nie testnie o Holandii, bo my również mamy ametyst w naszym drewnianym domu. Tak, oczywiście, czyli ametyst również też postawiony w sypialni, gdzieś niedaleko łóżka, zapobiega nas zabezpiecza przeciwko jakimkolwiek zmorom nocnym, można tak powiedzieć, czyli złych snach. Nie? Zmorem nocnym to jest nightmare? No tak, koszmarom, tak, koszmarom, inaczej koszmarom można powiedzieć, tak. Między innymi też jest tego, ale też ametyst jest to kryształ, który ingeruje w naszą osobistą sferę duchową i powoduje on bardzo duże zrelaksowanie również, odprężenie, można sobie z tym naprawdę ametystem dobrze popracować, oraz ametyst też również jest taką ładowarką dla pozostałych innych kryształów, czyli na przykład dla kamienia górskiego, czy też różowego kwarcu, kładąc sobie kamień na kamienie, powoduje to, że ten kamień się nasz naładowuje. Ametyst jest to kryształ, jeden z niewielu, których ładuje się na przy świetle księżyca, czyli po prostu myjemy go sobie wodą w domku, zmywamy z niego mentalnie wszelkie brudy, które on zaczerpnął do swojej struktury i po prostu wystawiamy na światło księżyca i on naładowuje się pięknie nam i działa. I to jest pełny księżyc. Tak, pełny. Tak. Także tak to jest. Też również poruszamy te tematy na naszych spotkaniach, na warsztatach. Może chcesz odłożyć? Bo on jest dosyć bardzo ciężki. Czy możemy tu go, jak chcesz, może postawić? Ale nie wiem, albo później to jest brudno, albo beschadigd. Nie, dobra, można postawić. Prosto? No, prosto połóż. On to wytnie mi tak potem. Dobra. Dobra. Dziękuję. Bo Także... inaczej ja miałam to cały czas na kolano. Nie, no wiadomo, jest to jest dosyć ciężki kamień, waży 10 kg akurat, gdzieś koło 10 kg. Także kryształy bardzo wspomagają nasze procesy samouzdrawiania się. Ale co wy teraz słyszeliście, to jest tu normalnie w Holandii. Oni latają, to są helikopterów i tak dalej, ale żyjemy dalej i mówimy dalej. Oczywiście, jak najbardziej. Bo tak naprawdę każdy z nas posiada taką moc, że może się sam uzdrowić. Tak. Kwestia leży tylko na tym poziomie naszej psychiki, naszego mentalnego podejścia do życia, ale przede wszystkim też do samego siebie. Nie? Tak jest, bo na czasem ludzie potrzebują pomoc na to albo na to i to daje czas, to daje energia, to daje słów, ale ludzie nie robią nic na to. Są też ludzie, którzy potrzebują tylko pół słów i oni od razu wiedzą, o co chodzi, ale to również to zależy, ile otwarty ty jesteś albo ty jesteś na ten temat, na szukaj sam ulica na twoje zdrowie, bo moja ulica na moje zdrowie to jest całe inaczej niż
na twój, albo na Sebastiana, albo na Klaudia. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Wszystko zależy od tego, kto jakie ma doświadczenia w swoim życiu. Tak. I tak naprawdę każdy z nas jest najlepszym, jakby to powiedzieć, specjalistą, jak już poruszaliśmy wcześniej, dla siebie samego. Jest. I wszystko leży na poziomie naszej świadomości i tylko od stanu naszej świadomości zależy to, czy my dopuszczamy w ogóle taką możliwość tego w swoim życiu, że to my możemy być zarówno osobą, która poprawi swoje własne zdrowie, wyleczy się, czy zarówno uleczy, uzdrowi swoje własne ciałko. No i między innymi właśnie różnymi metodami samouzdrawiania zajmujemy się na naszych warsztatach, także jeśli ktoś jest zainteresowany, chętnie zapraszamy do kontaktu. Który wy widzicie na dole w opis, to jest adres e-mailowy albo numer telefonu. Tak. I nie możecie mieć strach zadzwonić do pana Łukasza, bo on nie gryzł. Po prostu zadzwońcie do mnie, do Łukasza, bo panów nie ma żadnych panów, ja nie uznaję żadnych panów, tak, bo to nie warto sobie budować. Nie, ale... Rozgrzesznościowy, tak, Dobra. akurat z tym. Więc kochani, tak naprawdę każdy z nas posiada taką moc, że może się samo uzdrowić ze wszystkiego. Wszystko leży tylko od poziomu naszej wiedzy, którą posiadamy w danym temacie. Warto jest zgłębiać takie tematy, ponieważ możemy nie tylko sobie być zbawieniem dla siebie samego, ale też dla naszych bliskich, dla naszych przyjaciół, rodzin i znajomych, którzy po prostu obcują z nami. Także, to już wystarczy. Tak, myślę, że na dzisiejszy ten wystarczy. Dziękujemy bardzo Wam wszystkim, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie. Bardzo serdecznie pozdrawiam moją kochaną, wspaniałą Klaudiusię, która jest muzą i natchnieniem do tego, aby się więcej starał dla siebie i dla nich przede wszystkim, żeby nasze życie było wspaniałe. No i bardzo, ale to bardzo jestem wdzięczny swoim rodzicom, braciom i siostrom. Także pozdrawiam Was wszystkich, kochani. Trzymajcie się. Dobra. Tyle na dziś. Do następnego razu. Pa!